I muszę wam przyznać, że potem zaczęłam tych piosenek słuchać i jestem w szoku. Hej wszystkim, jestem Agnieszka i witam was na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie Dorę, czyli chorwackie preselekcje i zobaczymy, co Chorwacja w tym roku jest w stanie nam zaproponować. Ponownie dziękuję wam za wszystkie nowe komentarze, subskrypcje, wyświetlenia. Cieszę się, że jesteście, mam nadzieję, że zostaniecie. Zachęcam was do tego, żebyście zostawiali komentarze z opiniami na temat piosenek, które komentujemy, na temat tego, jak wychodzą mi moje filmiki. Może macie dla mnie jakąś sugestię, może coś powinnam poprawić lub zmienić. Jeżeli macie jakąś konstruktywną krytykę wobec mnie, to również zapraszam do wyrażenia jej. Ja na razie, tak jak widać, testuję z tłem, z kadrem, także zobaczymy, co będzie wyglądało najlepiej, co się najbardziej sprawdzi. Pierwsza kwestia techniczna na dziś jest taka, że do tej pory byłam bardzo zafiksowana na tym punkcie, żeby faktycznie te odsłuchy na filmikach były moimi pierwszymi odsłuchami, żeby słuchać na tym filmiku pierwszy raz różnych piosenek, zarówno na dzisiejszym, jak i na kolejnych. Natomiast przemyślałam tę sprawę i doszłam do takiego wniosku, że mocno ograniczy nam to formułę tego kanału, moje możliwości, dlatego ja uznaję, że najuczciwszym rozwiązaniem tego problemu będzie to, jeżeli ja każdorazowo po prostu wam dam znać na początku, czy danej piosenki lub piosenek słucham pierwszy raz, czy to jest mój kolejny odsłuch. Ja myślę, że jeżeli uczciwie będę wam mówiła, czy mój odsłuch jest pierwszym, czy kolejnym, w każdym przypadku będzie to wobec was bardzo uczciwe, a nie będzie miało też większego wpływu na wartość merytoryczną tych filmików. Oczywiście, jeżeli uważacie, że taka wartość merytoryczna w tych filmikach w ogóle jest. Natomiast uważam, że wy i tak nie znacie moich opinii przed publikacją tych moich filmów, dlatego nie będzie to miało większego wpływu chyba na odbiór, ale jeżeli ma to dla was bardzo duże znaczenie i wolicie, żeby faktycznie na filmikach był to mój pierwszy odsłuch, to dajcie znać, zostawcie jakiś komentarz w tej sprawie. Kolejna kwestia techniczna, zanim przejdziemy do sedna, czyli do tych preselekcji, jest taka, że właśnie dzisiaj komentujemy preselekcje, czyli więcej niż jedną piosenkę. Więcej niż jedno zwierzę to... Dora? A dokładniej piosenek 24, więc jest tego bardzo dużo. Ja na pewno nie będę komentowała każdej piosenki z osobna, ponieważ taki film trwałby bardzo długo. Myślę, że około godziny, jak nie więcej. Tak jak mówiłam, matematyka nie jest moją mocną stroną, więc lepiej nie będę tego kalkulowała w głowie. Dlatego dzisiaj podejdziemy do tych preselekcji bardzo ogólnie, ocenimy ich poziom, zobaczymy, czy coś się w tej kwestii zmieniło w stosunku do poprzedniego roku lub ogólnie zeszłych lat. Na pewno wspomnę również o tym, które piosenki mi się najbardziej podobają, o jakichś zaskoczeniach, rozczarowaniach. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda, co tutaj mamy w tym roku w tej Dorze. Na pewno chciałabym skomentować jeszcze inne preselekcje w podobny sposób, natomiast no wiadomo, jest ich bardzo dużo. To byłoby niemożliwe, żebym skomentowała wszystkie z nich, więc postaram się wybrać takie, które są najbliższe mojemu sercu, do których ja mam jakiś sentyment, które są moim zdaniem najciekawsze. Wstępną listę preselekcji, które chciałabym tutaj ruszyć na tym kanale, już mam, aczkolwiek no nie chcę wam obiecywać, że skomentuję któreś preselekcje, a potem okaże się, że jednak pojawi się jakaś przeszkoda, która będzie nie do przejścia albo nie wyrobię się czasowo, więc nie będę wam na razie zdradzała, jakie mam plany, ale dzisiaj jestem tutaj fizycznie obecna, mogę skomentować tę Dorę. Dora jest jak najbardziej bliska mojemu sercu ze względu na moją pasję do Chorwacji, do Bałkanów, do całego tego regionu, dlatego są to zdecydowanie preselekcje, których ja odpuścić sobie nie zamierzam. Zanim ja w ogóle zaczęłam ten filmik tworzyć i nagrywać, to oczywiście tych piosenek musiałam wcześniej posłuchać, żeby w ogóle mieć prawo wyrażać swoje zdanie na ich temat, dlatego nie będzie to mój pierwszy odsłuch. Wszystkich tych piosenek wysłuchałam minimum raz, niektórych oczywiście więcej razy, jeżeli mi się bardzo podobały, ale przejdźmy już do sedna, czyli zobaczymy, jak wygląda Dora w tym roku. Ogólnie słyszałam, że poziom Dory w tym roku jest naprawdę wysoki. Takie komentarze czytałam na Twitterze i ogólnie to obiło mi się o uszy.
I muszę wam przyznać, że potem zaczęłam tych piosenek słuchać i jestem w szoku. I ja się normalnie w tym momencie muszę napić. Co prawda kawy, ale muszę się napić. Ja po zapoznaniu się z tymi utworami nie zauważyłam, żeby ten poziom jakoś drastycznie się poprawił. Nie wiem, może to tylko ja, to jest moja ocena taka subiektywna, ale ja nadal widzę tę samą Dorę z bardzo podobnymi problemami, co w latach ostatnich. Mamy 24 utwory i wśród nich jak najbardziej są takie do zapamiętania, fajne, takie, które lubię, ale naprawdę wydaje mi się, że większość z nich jednym uchem po prostu mi wleciała, a drugim wyleciała. Ciekawi mnie, co wy sądzicie na ten temat. Czy właśnie widzicie taką sporą poprawę tego poziomu, czy tak jak ja raczej nie czujecie tego klimatu, żeby coś bardzo mocno się zmieniło? Jeżeli ja miałabym wskazać jedną piosenkę z tej stawki, która spodobała mi się zdecydowanie najbardziej, to bez wątpienia powiedziałabym, że jest to utwór Monopol. I tutaj wcale nie chodzi o taki sklep z napojami. I masz monopol, monopol, monopol umysłu. Przy pierwszym odsłuchu jeszcze z laczków mnie to nie wywaliło, ale przy każdym kolejnym coraz bardziej czułam ten efekt wow, bo budowa tej piosenki w ogóle jest moim zdaniem super. Ona fajnie buduje to napięcie, fajnie jest ten beat zrobiony, on gdzieś tam faktycznie wydaje mi się taki nowoczesny, naprawdę fajnie brzmi ten instrumental w tym utworze i to jest mój zdecydowanie ulubiony utwór z Dory tegorocznej. Fajną piosenkę ma również Luka Nižetić, natomiast tutaj miałam trochę większe oczekiwania z tego względu, że jest to dosyć znane nazwisko, jeżeli chodzi o chorwacki rynek muzyczny. Ta Južina jest dla mnie ok, fajna piosenka, czegoś mi w niej brakuje, jest potencjał, że może mi się jeszcze bardziej wkręcić. Sve je kriva Južina, samo mi se spava. Tutaj też należy wspomnieć, że on bierze udział w Dorze już trzeci raz, kilka lat temu z piosenką Brutalero, która była moim zdaniem o wiele lepsza niż tegoroczna propozycja. I w 2007 roku z piosenką Pusti me u san, która wiadomo, że to były inne czasy, inna muzyka, trochę inny nurt, wtedy to trochę inaczej też brzmiało. I nawet ta piosenka Pusti me u san też uważam, że ona na swój sposób miała też klimat i też była naprawdę taka okej. W tym roku ja w jego piosence jakiegoś takiego mega potencjału nie widzę, oprócz tego, że jest to znane nazwisko. Tak jak mówię, jest szansa, że jeszcze mi się też wkręci. W tej piosence Južina mi czegoś osobiście brakuje. Może jakiegoś pazura, bo ona ma taki dosyć zaraźliwy rytm, fajne takie różne elementy też, które sprawiają, że da się tę piosenkę łatwiej zapamiętać. Może to jest kwestia odsłuchania jej jeszcze kilka razy, może wtedy kliknie, nie wiem. Jeżeli coś się zmieni, to na pewno dam wam o tym znać. I tutaj musimy przejść do jednego z najbardziej trudnych tematów w kontekście tej Dory, ponieważ mamy uczestników, którzy wzbudzają też pewne kontrowersje. Ja w ogóle długo zastanawiałam się, czy o tym wspominać, ale doszłam do takiego wniosku, że jeżeli nie wiem co zrobić, to szczerość jest zawsze najlepsza, a jako że też Eurowizja i w ogóle środowisko eurowizyjne odnosi się jednak do pewnych określonych wartości, na przykład takich jak tolerancja, byłoby to nieuczciwe chyba z mojej strony, gdybym udawała, że ja nic o tym nie wiem, nic nie słyszałam. I chodzi o ten zespół Ogień. I też odnoszę się do tego, ponieważ to są jedni z faworytów mimo wszystko do wygrania tej Dory. Namaścił ich zresztą sam Baby Lasagna, wskazując ich jako swoich osobistych faworytów. I tutaj problem jest taki, że wokalista tego zespołu dosyć kontrowersyjnie i powiedziałabym po prostu brzydko wyrażał się na temat społeczności LGBT, a też wiemy, że jednak ta społeczność to stanowi dosyć dużą część fanów Eurowizji. Dlatego uważam to za podwójnie dziwne i kontrowersyjne, że członek zespołu wyraża się
tak na temat społeczności, co do której teraz jakby planuje w pewien sposób swoją piosenkę targetować. Jego komentarze były otwarcie homofobiczne. Ten pan jest dosyć mocno określony ideologicznie też. Czy ta informacja wpłynie na wasz odbiór tej piosenki, to już jest totalnie wasza sprawa osobista, ale uważam, że uczciwe będzie, jeżeli wam nakreślę ten kontekst. Powiem wam o tym, zwłaszcza, że tak jak mówię, to nie jest jakaś informacja z drugiej ręki, piszą na ten temat media i myślę, że na tym ten wątek może skończmy. Nie o tym jest ten film. To, co mnie niestety mocno rozczarowało, to jest piosenka magazynu. Też tutaj ten tytuł piosenki magazynu jest intrygujący, taki Najbardziej boli mnie tutaj to, że sama w sobie ta piosenka jest naprawdę fajna i mocna, jest taka niepodobna też do magazynu, dlatego mnie ona zaskoczyła, ale ona ma jeden bardzo duży problem. Jest po angielsku. I bardzo przepraszam, ale po prostu pomimo moich wielkich chęci uważam, że język angielski tak wyjątkowo do tego utworu nie pasuje, że zmiana go na chorwacki niesamowicie by zmieniła mój odbiór tej piosenki. To mogłaby być ta piosenka, która by mnie naprawdę wgniotła w fotel, no ale niestety to się nie udało. Ja tutaj dogrywam jeszcze jedną rzecz, bo teraz przy montażu, jak się przyjrzałam, to wydaje mi się, że te dzieci w tym teledysku to chyba są wygenerowane przez AI, bo one tak creepy to wygląda jakoś, nie wiem. Magazyn jest też w Chorwacji bardzo znany, to jest właściwie jeden z bardziej znanych chorwackich zespołów. Oni na scenie muzycznej są już od wielu dekad i też dlatego moje oczekiwania były trochę większe. Natomiast jeżeli się śledzi ten chorwacki rynek muzyczny, to też raczej ma się świadomość tego, że ten magazyn w ostatnich latach to już nie jest ten sam zespół co kiedyś i wcale nie mówię tutaj o zmianie wokalistki, kolejnej zresztą, bo teraz tutaj taką ciekawostkę jeszcze wam dorzucę, że najnowszą wokalistką tego zespołu jest Lorena Bucian, która już na Dorze występowała, ale nie z tym zespołem. Wracając właśnie do tego magazynu, tutaj problem jest taki, że niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. Mimo wszystko jednak jakaś znana nazwa, znany brand zawsze wzbudza we mnie takie większe oczekiwania, które tutaj upadły bardzo mocno. Z powrotów jest jeszcze Marko Bośniak, który też na Dorze już był, z piosenką Moli za nas, która uważam była o niebo lepsza niż tegoroczna jego propozycja na Dorę. Moli za nas, tu jest samo grijeh. Take a bite of my poison. Jest w tej Dorze kilka takich znanych nazwisk, ogólnie na rynku muzycznym w Chorwacji, na przykład Marko Škugor, Marko Tolja, również właśnie ten magazyn, o którym wspominałam, czy Luka Nižetić. To są wszystko takie nazwiska, które jeżeli się śledzi ten rynek muzyczny, to gdzieś tam się przewijają lub je się zna. Mamy przecież też Nipple People, którzy na Spotify robią super liczby, jeżeli chodzi o odtworzenia ich piosenek i też nie są anonimowi. I teraz kluczowe pytanie jest takie, kto ma tutaj największe szanse na zwycięstwo? Jeżeli ja miałabym obstawiać, to moim zdaniem rozegra się to między albo magazynem, albo tym zespołem Ogień z piosenką Daj Daj. Magazyn to jest jednak magazyn. Wydaje mi się, że oni swoją taką fanbazę mają w Chorwacji naprawdę bardzo dużą. Mogą też przemówić do jakichś takich starszych widzów, którzy ich pamiętają jeszcze z innych czasów, więc na pewno to jest bardzo duży atut. Zobaczymy, może mają też jakiegoś asa w rękawie w postaci niesamowitego występu. Z drugiej strony mamy ten zespół Ogień, który jednak mimo wszystko został przez tego Baby Lasagne namaszczony. Też zwracano uwagę na ich autentyczność,
na to, że ta piosenka jest po prostu zapamiętywalna. Mamy też ten ciekawy dialekt kajkawski w ich piosence. To też wszystko będzie grało na ich korzyść i myślę, że koniec końców oni mogą też dobry wynik wykręcić na tej Dorze. I to byłoby chyba na tyle na ten moment. Ja nic więcej do dodania w temacie Dory już nie mam. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyszedł jakiś tragiczny, bo miałam niesamowite kłopoty z montażem i w ogóle z nagrywaniem. Cały czas coś mi nie wychodziło, miałam jakieś kłody pod nogi rzucane przez los, dlatego liczę, że końcowy efekt nie będzie jakiś tragiczny. Na pewno będą się pojawiały regularnie teraz filmiki z różnych preselekcji i na temat piosenek. Zachęcam Was do komentowania, do tego, żeby się dzielić też swoimi opiniami. Jakie są Wasze ulubione piosenki? Czy Waszym zdaniem poziom Dory uległ poprawie? Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia.